Jezu. Jesteśmy we Włocławku, w strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę. Czy nie mógłby pan zejść na chodnik, bo niebezpieczeństwo pan... Jakie? Jakie niebezpieczeństwo? Pan jest zakładane, światło nie włączone, jest tu strefa zamieszkania, owszem. No. No ale... Gdzie? I co, pana idzie pan? Jak to? Przecież jak pan jedzie powolutku 20 na godzinę, to pan widzi wszystko. Ale jeśli powiem pana, to A pan jest zarządza tymi drogami z zarządu dróg? ściągniemy infrastrukturę Okej. bieżącą. Okej, bo ja nie znam tej instytucji po prostu, zobaczyłem na pana... Obawiam się, czy się pan zostały, to się pan jest... Pana A nie, to strefa zamieszkania to chyba bezpiecznie jest, nie? No, chciałem się zapytać. Okej, jest wszystko super. Do widzenia. Nie każdy wie, że jest strefa. Jak? Czy znak jest wyraźny? Wie pan. Dobra, dzięki. Ach. Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A jeśli ręka tu chodnika, to ty nie masz? Chodnika nie ma tu prawej? Można Ma. chodnikiem. Mam. A czemu drogą nie rozumiem? No sprawdzam, czy wygodnie się idzie tędy, czy chodnikiem wygodniej. Ja wiem, bo... A to jest... A czemu nagrywasz wszystko? No bo to jest taki eksperyment, wiecie? Na temat tego, w jaki sposób i w jakich miejscach wprowadza się oznakowanie, które może wprowadzać w błąd pieszych albo kierowców, wiecie? Wiecie, że tu można chodzić środkiem drogi? Tak, bo tu jest strefa. No, Ja nie wiem o co chodzi, ale... ale to jest głupie po prostu. Ja sobie zrobię parę nagrań, a potem powysyłam to gdzie trzeba, do urzędu i tak dalej. Bo to nie jest dobre rozwiązanie. A skąd wiecie, że tu jest strefa? Jeszcze raz. Skąd wiecie, że tu jest strefa? No jest znak. Ale wiecie to? No tak. Tak? Przecież ja prawko stałem, więc wiem A, o tym chyba, no nie? to dobrze, bo tu kierowcy tak gorzej wiedzą. Zauważyłem. Myślicie, że tu dużo, bo ja nie jestem stąd, tu dużo ludzi wie, że tu jest ta strefa? Skąd mam wiedzieć? Nie wiem. A tak że skąd ja mam wiedzieć? Ale to pan jakiś ma program na YouTubie, czy... Tak, mam taki program, robię takie różne A rzeczy. nazwa? Konfitura. O kur... Serio? No? Ja pierdolę. Serio? No, ale że Włocławek to ja też jestem zdziwiony. No nie. A jest Zyski, tu jest pan. Patrz. No jestem, to ja. Patrz. A może pan zdjąć okulary? Mogę. Serio? O kur... No, Teraz jestem zdziwiony. no jestem. A coś wiem, mówię, pierwsza taka myśl, mówię, kurde, mówię tak, Komuś się nudzi. komuś się nudzi, mówię, ale później tak mówię, kurde, No, nudzi mi się nadal, no. Nadal mi się nudzi. ale że Włocławek to jest zdziwiony, a skąd jesteś? Z Warszawy. O kurde, że do Włocławka to dzięki wielkie jego. Spoko, spoko.
No, na zakręcie tu fajnie też. O. O. Ciekawe to jest, bardzo ciekawe rozwiązanie. O. O. No ledwo. Oj. O. Tędy muszę chyba pójść. Co to za spacery środkiem drogi? No wie pan co, to jest tak, jest dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt to jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił. A teraz mamy straż miejską. O! Która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ale proszę zejść na chodnik jednak. Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję. Nie, no tak. Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem. No dobrze, jednak już wam nie zauważyłem. No, ale żeby się pan nie wiem, że, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację. Uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak? Bo wygląda to jak zwykła droga. A no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych. Nie, ja sam- Takie tam. Ja zawsze zapomniałem, że ten. Spoko, miłego dnia. No i mamy teraz, ojej, ciężarówkę na środku drogi. Ostrożnie. Trzeba uważać na siebie. Nie wchodzić pod pojazdy przede wszystkim. Mam nadzieję, że kierowcy będą mnie bezpiecznie omijać. Jak widzieliście, strażnicy miejscy nie do końca też wiedzą, że tu jest strefa zamieszkania. No i teraz wychodzimy zza zakrętu. Rozglądamy się. O, tu mamy kolejnego kierującego. To stanowczo za szybko tu wszyscy jeżdżą. Stanowczo za szybko. I się tak dziwnie patrzą. W tej chwili zbliżamy się do przejść dla pieszych, o których wspominałem. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
I tu dochodzimy do miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. Kawałeczek dalej następuje łączenie nawierzchni. Mamy tą kostkę, która przechodzi w asfalt. I na asfalcie, oprócz progów zwalniających, mamy też kierowców, którzy będą rozpędzać się do dużo większych prędkości. To nie jest fajna rzecz związana z tym, jak powinna wyglądać strefa zamieszkania. Zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być. Można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania. Ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. No i tutaj z bulwarów możemy na przykład przejść sobie w to piękne miejsce. Mamy oznakowanie dosyć wyraźne, że należy parkować na jezdni. Ale chodnik i tak musi być w Polsce zastawiony. Musi być, bo inaczej to nie jest zaparkowane. Oczywiście pieszy może iść sobie środkiem. Natomiast zwróćcie uwagę, że ten chodnik, jezdnik chciałem powiedzieć, chodnik jest gładki i równy w pewnym momencie. I pieszy na wózku, z wózkiem, z czymkolwiek, mógłby chcieć z niego skorzystać. Tak, żeby mu się po prostu wygodniej szło, jechało, niż po tych kocich łbach. Niestety nie ma takiej możliwości, bo jest to wszystko zastawione. Tu jedzie samochód. I cyk. Nielegalnie. Nieładnie. Tutaj mamy zakaz zatrzymywania się. Oczywiście pan musiał wjechać na chodnik. Mamy ten zakaz? Mamy. No i pan musiał wjechać na zakazie, na chodnik, jakby nie mógł kawałeczek dalej na parkingu. Zobaczmy, gdzie tutaj jest parking. O! Zobaczcie. Tu pomiędzy Toyotą a Volkswagenem są wolne miejsca. Tam dalej też. Wszędzie można zostawić samochód, no ale pan tutaj musiał na zakazie. Dobra, idziemy dalej. Naprawdę nie mogę sobie odmówić tego zakrętu, ale sprawdzimy też, ile czasu zajmuje przejście z jednego końca tej drogi na drugi. Czas start. O, i co nas spotka po drodze jako pieszych. No ten zakręt jest bardzo niebezpieczny. Oczywiście polecam chodzić chodnikami w tym miejscu. Jak widzicie, idę dosyć blisko lewej krawędzi jezdni, tak żeby nikomu specjalnie nie przeszkadzać, mimo że teoretycznie mogłyby tutaj dzieciaki grać w piłkę. Na samym środku co? Trąbią. No niebezpieczne to jest mimo wszystko. Jezu. Konie, samochody, wszystko tylko nie piesi. O, ten debil, ten mnie postraszył.
Pani też mówi, żebym poszedł na chodnik. Dobrze, spokojnie. Chodnika? Nie ma. Widzicie, nie mam chodnika? No mam, no, ale co? To mogę wszystko tutaj, wszędzie chodzić, nie tylko po chodniku. O! O, ta była dobra. Dobra, idziemy. 6,5 minuty. Jeszcze chwileczka. Będzie dobrze. Kurwa. Jezu. O! No, omiń, omiń. 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 Omiń po prostu. No, dobrze. O! Niebezpieczne te manewry. Ludzie się pukają w głowy. Dobra, mamy to. 10 minut zajmuje przejście tym odcinkiem grozy. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił. Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami i co? I mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego. Dziękuję za uwagę.